To chyba już czas, żeby wyjaśnić sobie podstawową fabułę Ultimate Custom Nighta, jako że gra wyszła już pół roku temu, a jeszcze nic na ten temat nie mówiłem. Co musimy wiedzieć o tej grze, to to, że wbrew pozorom jest ona rzeczywiście kanoniczna. Kiedy Scott zapowiedział wielki, specjalny Custom Night z masą postaci, wszyscy doszli do wniosku, że będzie to nie kanoniczna gra dla zabawy, co najwyżej dostaniemy bonusowe jakieś wskazówki fabularne, ale jednak okazuje się, że cała gra jest kanoniczna. Żaden devlog napisany przez Scotta nie opisał Ultimate Custom Nighta jako niekanoniczny Custom Night. UCN ma animatroniki, które nie mogą istnieć ze sobą nawzajem, bo Wither Chica została przebudowana w Classic Chica, ma animatroniki, które tak naprawdę nie istnieją, czyli Phantomy i Nightmary, ma animatroniki z samej idei niekanoniczne, jak Nightmarion, ale można to wszystko wyjaśnić informacją, że to nie jest prawdziwa lokacja, a jedynie koszmar, czy też piekło. Z idei coś bardzo podobnego do A Shadow Over Freddy's. Z voice actingu wychodzi, że niektóre albo wszystkie ofiary przybrały różne ciała. Dla postaci z Halloween Update FNAF 4 jest to kanoniczne pierwsze pojawienie się w fabule, tworzone na potrzeby specjalna koszmarna marionetka, czy płonąca koszmarna Chica, ale wciąż są niekanoniczne we FNAF 4. Skupmy się na słowach animatroników, które mogą nam wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Mamy parę różnych rodzajów kwestii mówionych przez animatroniki. Niektóre są memowe, jak praktycznie cały Mediocre Melodies, niektóre mają nawiązanie, jak Toy Chica do ugryzienia, Mangle do zabawy z rozkładaniem go na części, Nightmare Bibi do swojego designu, a niektóre podają nam konkretne informacje o protagoniście tej gry. Jeszcze wracając do Toy Chiki, pojawiły się komentarze, że skoro Toy Chica nawiązuje do ugryzienia, to znaczy, że ugryziony został protagonista. Niekoniecznie. Cała ta kwestia jest bardziej skierowana do gracza jako fajny referenc i ewentualnie potwierdzenie, że to właśnie ona ugryzła, ale nie potwierdza to jeszcze nam, kogo ugryzła. Można teoretyzować, że to protagonista, ale nie ma za dużo innych dowodów na to we FNAF 2. Jeśli chodzi o Ultimate Custom Night, nie mamy tutaj prostych odpowiedzi, ale pomimo nowych pytań nie ma o co narzekać, bo nie dotykają one starej serii, starej fabuły, więc niczego nie psują. Zgodnie z informacjami z gry, UCN dzieje się po FFPS-ie i w tym miejscu ofiary kogoś gnębią. Jest to nazywane przez fandom piekłem lub czyśćcem. Piekłem Williama Aftona lub czyśćcem piekłem Mike'a. No i problem leży właśnie w słowach animatroników. Oczywiście przewodzi w fandomie wersja z Williamem, bo motyw z Mike'iem jest niesatysfakcjonujący i dziwny. Znaczy więcej sensu ma znęcanie się nad Williamem niż nad Mike'iem, ale jednak niektóre zdania są tutaj niejasne. Ale czemu sam Mike w ogóle jest brany pod uwagę? Czemu to miało być akurat jego piekło? Takim głównym wątkiem jest ten, którego nie powinieneś był zabić. Wiele animatroników mówi o tej postaci, ale nie do końca wiemy, o kim tutaj jest mowa. Wiem, że to chłopiec, raczej gra nam sugeruje, że chodzi o Golden Freddy'ego. To jedno świadczy tym mocniej na to, że w Golden Freddy jest ugryziony dzieciak, a nie jakaś Cassidy. Jest też randomowa pojawiająca się twarz chłopca, która najprawdopodobniej jest właśnie tym kimś. Tylko jednak pojawia się problem, bo ugryzionego dzieciaka zabił właśnie Mike, a nie William. No chyba że Willy odłączył kroplówkę w szpitalu czy coś. I choć jest ten wątek w jakiś sposób niemożliwy, to ta kwestia świadczy raczej na Mike'a. Jeśli to William, to albo zabił syna w szpitalu, albo mamy jeszcze jedną dodatkową ofiarę, która jest ekstremalnie ważna i nie powinieneś był go zabić. Pewnie Bibi. Także w przypadku piekła Mike'a spłonął zresztą w FPS-ie i teraz jest gnębiony przez brata, ponieważ jak już to zostało powiedziane, zabił go, doprowadził do jego śmierci w 1983 roku. Ale problem polega na tym, że kwestie z UCN-a świadczą za Mike'iem i za Williamem. Raz tu, a raz tu. Marionetka ma kwestie świadczące za obiema stronami. Poznajcie, ale się ciebie nie boję. Już nie. Kogo się marionetka mogła bać? Oczywiście Williama, swojego zabójcy. Nie pasuje, żeby się bała Mike'a. Z Mike'iem praktycznie nie miała żadnego kontaktu. Nie nienawidzę cię, ale musisz zejść mi z drogi. Marionetka z jakiegoś powodu nie nienawidzi Williama, co nie ma za dużo sensu. Celem ofiary jest dorwanie Williama, powinny go nienawidzić. Znacznie więcej sensu daje nam Mike, przynajmniej tym razem. Chyba że Scott wprowadza tutaj jakiś deep wątek, że z tym, że marionetka tak naprawdę nie chciała niczego, nie chciała zabić Williama i nad tym się jeszcze trzeba zastanowić, jeśli bierzemy Williama. Jacko Chica jest płonącym przypomnieniem czyichś wykroczeń, jako że mówi wykroczenia w liczbie mnogiej, raczej świadczy to za Williamem, bo Mike odwalił tylko jedną rzecz. Nedber ma kwestię, która mówi, że
teraz poczujesz jak to jest i przeżyjesz to w kółko raz za razem. Co mocno świadczy na Williama, który zabił ich wszystkich i teraz oni wszyscy się odbijają na Williamie. Orville mówi, że próbował nas uwolnić, próbował uwolnić ciebie. No i zgadza się, Henry uwolnił i Williama i Mike'a w pożarze w FPS-a, a przynajmniej próbował. Ale chodzi tutaj o to, że nie chciał zabić Mike'a. Chciał jedynie zabić Williama, chciał jedynie uwolnić Williama, więc ta kwestia znowu pasuje do Williama, nie do Mike'a. Co jeszcze warto uwagi to to, że każdy z Mediocre Melodies poza Hipem ma specjalną mroczną kwestię. Dwie z nich już przeczytałem i w każdej z nich słychać cichy dźwięk w tle. Only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. I'll never let you rest. Głos Baby, która powtarza te same słowa. Jakby Baby kontrolowała Mediocre Melodies. Te roboty nie są nawiedzone, nigdy nie były, te ciała są tutaj jedynie kontrolowane przez Baby, żeby atakować protagonistę. Nie mamy tutaj 50 duchów atakujących mordercę, w ogóle możliwe, że jest tego dużo mniej niż można by się tego spodziewać, może nawet jedno czy parę ofiar, ale naprawdę ciężko powiedzieć. Baby i ten, którego nie powinien był zabić, to są najpewniej tutaj, a reszty nie wiadomo. Ja póki co idę drogą, że to piekło Williama. Mike ma swój sens, ale jest to, krótko mówiąc, ekstremalnie dziwny setup, który ciężko mi przyjąć. Jedyny sens, jaki daje nam wątek piekła, czyśćca Mike'a, kręci się wokół tego, którego nie powinien był zabić. Ale nie wyjaśnia to nam reszty wątków, nie wyjaśnia to nam Baby, jej ataków, dlaczego to robi. Niektóre zdania sugerują, że ofiary zostały z własnej woli na ziemi, tylko po to, żeby zemścić się na protagoniście. Jestem w stanie zrozumieć to w kontekście Williama, ich mordercy, którego dorwali finalnie i ostatecznie po 30 latach, po 40 latach, ale nie w kontekście zemsty na starszym bracie Goldenfrediego. Tego nie widzę. Przyjmuję bardziej wersję z Williamem, ale to też wiąże się z niektórymi rzeczami, bo to oznacza, że marionetka nie ma żadnego problemu z Williamem, czyli że zabił tego, którego nie powinien był zabić. I jeśli to Goldenfreddy, musiałoby to oznaczać, że doprowadził do śmierci swojego syna pod koniec FNAF 4 w szpitalu, odłączył kroplówkę czy coś. Ciężko mi to komentować na ten moment, ale innej rzeczy możemy być pewni. Ultimate Custom Night jest kanoniczny, a to samo w sobie jest bardzo ważne. Na ten moment to tyle. Także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do pozostawienia jakiejś własnej dyskusji, co sądzicie na temat Lucena, co was osobiście przekonuje, który z tej dwójki jest rzeczywiście protagonistą i dlaczego. A póki co do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!